Jak podoba Ci się idea niezwykle małego, poręcznego laptopa, który nie tylko świetnie sprawdza się jako przenośna konsola do gier, ale może posłużyć też do napędzenia profesjonalnego stanowiska pracy dla inżyniera dźwięku, architekta czy grafika? Oh my god. Chciałby się powiedzieć, że muszą to być totalne bzdury, lecz pozory mylą. To maleństwo może i jest wielkości dłoni, ale dysponuje procesorem mocniejszy niż desktopowy Intel Core i9 9900K. Ba, nawet 10900K jest słabszy od niego. W podstawowej wersji urządzenie ma 32 GB pamięci DDR5 taktowanej zegarem 7500 megatransferów na sekundę, w tej mocniejszej 64 GB. Ekran o rozdzielczości 2560 na 1600 pikseli zapewnia doskonałą szczegółowość i o ile w podróży takie 10,1 cali jest prawdziwym zbawieniem, tak w domu może to być trochę mało. Dlatego i bez żadnych przejściówek podłączysz do niego drugi, trzeci, a nawet czwarty ekran. Monitory te jak najbardziej mogą być w rozdzielczości 4K. Wysokie odświeżanie też nie będzie tu problemem. A gdy tylko zechcesz sobie zrobić przerwę od pracy, to odłączasz tę malutką bestię od stanowiska i dzięki wbudowanemu gamepadowi możesz pograć w swoją ulubioną grę, gdzie tylko zechcesz. Patrząc na urządzenie takich rozmiarów, raczej nie spodziewamy się niczego ekscytującego, a jednak jest się czym ekscytować. Nawet jeśli na ten moment nie planujesz zakupu takiego cudeńka, to i tak warto obejrzeć ten materiał chociażby tylko po to, aby dowiedzieć się, dokąd doprowadził nas tak szybki rozwój technologii. Z tej strony Paweł, a Ty oglądasz kanał Techmania HD. Zapraszam. Sponsorem tego materiału jest usługa NordVPN specjalizująca się w zapewnianiu bezpieczeństwa i anonimowości swoim użytkownikom. Możesz tego nie wiedzieć, ale dostawca internetu zapisuje i przetrzymuje wszystkie informacje o Twojej aktywności w sieci. Jeśli zależy Ci na prywatności, to warto rozważyć usługę NordVPN na poważnie. 256-bitowe szyfrowanie doskonale zabezpiecza Twoje połączenie z siecią. NordVPN rozszerzy również bibliotekę Twoich usług streamingowych typu Amazon Prime, HBO czy Netflix. Za te serwisy płaci się przecież niemało, a użytkownikom przebywającym w Polsce blokowana jest niemal połowa tego, co jest dostępne w innych rejonach. Łącząc się z serwerem w Stanach czy Wielkiej Brytanii, obejdziesz te niedorzeczne blokady i uzyskasz pełen dostęp do tego, za co i tak płacisz. Nord wykrywa też złośliwe oprogramowanie w postaci malware oraz wirusów jeszcze podczas pobierania plików. Blokuje także trackery i inwazyjne reklamy. Niezaprzeczalnie jest to usługa premium, ale wybierając dwuletni plan z linku nordvpn.com/TMHD otrzymasz 4 miesiące gratis. A jeśli tylko zmienisz zdanie, to w ciągu miesiąca możesz zrezygnować i otrzymasz pełen zwrot. Zapraszam do linka znajdującego się w opisie i w przypiętym komentarzu. Trafił do mnie GPD WinMax 2 w odświeżonej wersji. Poprzedniej wewnątrz mieliśmy Ryzena 7840U. W wersji tegorocznej jest tu 8840U, chociaż o wszelkich różnicach porozmawiamy później. Teraz zajrzyjmy szybko do pudełka. Na samej górze spoczywa zapakowane urządzenie. Pod nim dokumentacja i jeszcze niżej odnajdziemy długi na 150 cm, obustronny przewód USB-C wraz ze 100W zasilaczem, do którego dołączono adapter. Jest to zasilacz typu Power Delivery, więc spokojnie możecie nim naładować smartfona czy innego laptopa. W takim razie przyjrzyjmy się temu maleństwu z zewnątrz. Obudowa wykonana jest z wytrzymałego stopu aluminium i magnezu. Na froncie znajdują się dwa głośniki oraz włącznik, który jednocześnie pełni rolę czytnika linii papilarnych. Z prawej znajduje się kolejna kratka głośnika oraz dwa 5-gigabitowe porty typu USB-A. Po lewej stronie widzimy kolejne ujście dla głośniczka oraz czytnik kart pamięci zarówno dla pełnowymiarowej karty SD, jak i microSD. Warto zaznaczyć, że może on odczytywać i zapisywać dane z prędkością 312 MB na sekundę, więc top klasa. Z tyłu znajduje się combo mini jack dla mikrofonu i słuchawek. Następny jest 63-gigabitowy port Oculink, który może posłużyć chociażby do podłączenia zewnętrznej, mocnej karty graficznej. Tuż za nim HDMI wersji 2.1 oraz dwa porty USB typu C obsługujące technologię Power Delivery, co oznacza, że zarówno przez jedno, jak i przez drugie złącze możemy ładować to urządzenie. Ten dalszy to USB 3.2 generacji drugiej, czyli do 10 gigabitów na sekundę. Za to ten z napisem USB 4 jest wyjątkowy. Pozwala bowiem na transfer danych z prędkością 40 gigabitów na sekundę, co równa się 5 gigabajtom na sekundę. Przez to pod względem portów WinMax 2 olśniewa, jednocześnie wprowadzając w zakłopotanie niejednego normalnych rozmiarów laptopa. Kamera osadzona jest w dolnej części ekranu, tuż obok niej znajduje się mikrofon.
Otwierając urządzenie daje się odczuć, że pokrywa pracuje znacznie ciężej niż w standardowym laptopie i nie ma opcji, aby otworzyć ten ekran jednym paluszkiem. W zdecydowanej większości przypadków uznałbym coś takiego za wadę, jednak w przypadku handhelda przecież nie mogłoby być inaczej. Nikt by sobie nie życzył latającego ekranu podczas grania. Zawiasy pracują ciężko, ale jednocześnie muszę powiedzieć, że jest to praca płynna. Pewnie trzymają one ekran w wyznaczonej przez nas pozycji, to bez względu w jakiej pozycji my sami się znajdujemy. Takie mocniejsze dostrojenie zawiasów idzie też w parze z ekranem dotykowym, który nie buja się zawistnie przy każdym dotknięciu i przyznam, że w systemie Windows możliwość obsługi komputera przy pomocy dotyku jest naprawdę na wagę złota. Ekran ma rozdzielczość 2560 na 1600 pikseli, czyli jest on o proporcjach 16:10. Przy tej przekątnej daje to 299 pikseli na cal. Oznacza to, że szczegółowość tego ekranu jest szalenie wysoka, to ogromnie odwdzięcza się chociażby podczas pracy. Dla porównania taki 27-calowy ekran w rozdzielczości 4K ma 2 razy niższą gęstość pikseli. Rzecz jasna, dla wyższej wygody użytkowania skalowanie w systemie Windows domyślnie ustawione jest na 200%. Dzięki temu i obsługa dotykiem jest dużo łatwiejsza. Jednak jeśli tylko zajdzie taka potrzeba, to zmniejszając skalowanie chociażby do 150%, zyskujemy ogromny obszar roboczy. Naturalnie wszystko jest wtedy bardzo małe i absolutnie nie twierdzę, że wygodnie by było tak pracować przez 8 godzin. Jednakże to, co jest tu najważniejsze, to fakt, że jeśli tylko zajdzie taka potrzeba, to niepozorne urządzenie pozwoli nam na dokończenie jakiegoś projektu z pracy czy szkoły i śmiem twierdzić, że wykonanie tego typu zadania chociażby na Steam Decku byłoby, może nie niewykonalne, ale niezwykle upierdliwe. W tym momencie pozwolę sobie na odrobinę dygresji, bowiem zakładam, że część oglądających ten materiał rozważa takie urządzenie chociażby jak Steam Deck, ROG Ally czy Lenovo Legion Go. Oczywiście te handheldy to nie to samo co omawiane tutaj GPD, ale wszystkie je łączy ta sama idea. WinMax 2 jest nie tylko świetną konsolą do gier, o czym porozmawiamy później, ale jest on wszechstronnym urządzeniem, które naprawdę dobrze sprawdza się w każdym zastosowaniu. Oczywiście na wymienionych handheldach również otworzymy procesor tekstu, przejrzymy tabelę z Excela, podpisujemy na maile, ale jak na 10-calowym ekranie jest to takie całkiem znośne i jak najbardziej do zrobienia, tak na sporo mniejszym sytuacja staje się znacznie utrudniona. Dodajcie do tego klawiaturę ekranową, która zajmuje pół przestrzeni roboczej i już nam wszystkiego się odechciewa. Oczywiście można zabierać ze sobą wszędzie dodatkową klawiaturę zewnętrzną, ale z całym szacunkiem. Będzie to upierdliwe, całość i tak zajmie więcej miejsca i w dalszym ciągu jest to gorsze rozwiązanie niż to, co oferuje GPD, gdyż mocną stroną tego urządzenia jest podświetlana klawiatura, na której z przyjemnością napiszemy biografię naszego życia czy 3-tomową powieść o hobbitach. I jest to doprawdy zaskakujące, ponieważ klawisze rozmieszczone są przecież na tak niewielkiej przestrzeni. Do tego zwężone są one horyzontalnie, ale po kilku minutach pisania spokojnie się do tego przyzwyczajamy. Sam fakt, jak przyjemnie klawisze pracują, bardzo mnie zaskoczył. Każde wciśnięcie jest wręcz satysfakcjonujące. Z kolei rozmiar i rozmieszczenie gładzika już nikogo nie wprowadzi w taki sam zachwyt. Owszem, działa on prawidłowo i jeśli nie chcemy mazać palcami ekranu, to jak najbardziej spełnia on swoją funkcję, ale nikt w strategię tak grać przecież by nie chciał. Za to jestem ogromnym fanem zintegrowanego kontrolera do gier. Prawdą jest, że początkowo wydaje się on być co najmniej bardzo dziwnym rozwiązaniem. Jednak wystarczy kwadrans, aby się z nim oswoić. Spusty analogowe są przyjemne i zapewniają zadowalający zakres ruchu. Przyciski LB, RB miło i cicho klikają. Pad kierunkowy oraz przyciski kciukowe są również bardzo przyjemne. Za to na 3 przyciskach funkcyjnych Select, Menu i Start czuć lekkie wybrakowanie, przynajmniej w porównaniu do całej reszty. Klikają przyjemnie jedynie, gdy wciśniemy je na samym środku. Na bokach się tak jakby z lekka bujają, ale w sumie nie używa się ich przecież zbyt często. Nie zapominajmy też o przyciskach umieszczonych na spodzie urządzenia. Biorąc je do ręki często i mimowolnie je klikałem, co z początku trochę mnie irytowało. Jednak domyślnie nie mają one przypisane żadnej funkcji, ale jeśli tylko zechcemy, możemy im jakąkolwiek przypisać. Może na przykład szybsze otwieranie mapy, pauza czy cokolwiek tam innego, co uznamy za wygodne. Za to najbardziej interesujące dla wielu będą drążki analogowe.
Pod względem technologicznym jest to wyższa półka, bowiem korzystają one z efektu Halla. Dzięki temu mamy doskonałą precyzję i nie występuje w nich zjawisko driftu, czyli ten niechciany, niekontrolowany ruch analogu, nawet gdy gracz nie dotyka go fizycznie. Takie rzeczy dzieją się w padach od Xboxa, PlayStation, ale jak się okazuje, ten problem potrafi też dotknąć Steam Decka czy ROG Ally. W GPD, przynajmniej w teorii, nie mamy czego się obawiać. Zresztą precyzja precyzją, ale jak sami widzicie, są one krótsze niż analogi normalnego kontrolera czy konkurencyjnych handheldów. Musiały też zostać osadzone we wgłębieniach i w momencie przerzucenia się z normalnego kontrolera na Winmax 2 odnosimy wrażenie takiego, no muszę to przyznać, ale downgrade'u. Owszem, normalny gamepad jest wygodniejszy, ale znowu jest to coś, co po kilku minutach gry przestaje nas w ogóle ruszać. Tuż obok gładzika znajduje się suwak zmieniający funkcję sekcji kontrolera na sekcję sprzyjającą wszelkim zadaniom związanym z produktywnością. Prawy analog steruje wtedy kursorem. Jeśli dużo pracujesz z tekstem, to docenisz fakt, że przyciski przejmują rolę klawiszy kierunkowych, tzw. strzałek, dzięki którym łatwiej dokonuje się wszelkich poprawek i korekt. Z kolei pad kierunkowy zmienia się w przyciski Page Up, Page Down, Home i End. Jest to na pewno bardzo fajna ciekawostka. Z kolei Winmax 2 ma jeszcze jednego asa w rękawie, a w zasadzie powiedziałbym, że dwa asy. Otóż są nimi magnetycznie trzymające się blaszki schowane na dole tyłu urządzenia. Te służą do zakrycia sekcji gamepada. W ten sposób urządzenie nie wygląda już tak bardzo jak konsola i lepiej wpasowuje się do biurowego czy szkolnego otoczenia. W mojej opinii już naprawdę pal licho, czy rzeczywiście wygląda to bardziej profesjonalnie, czy nie, ale plusem takiego rozwiązania, przynajmniej dla mnie, jest fakt, że przenoszenie urządzenia jest wtedy o wiele wygodniejsze. Jak sami widzicie, klawiatura zajmuje większą część przestrzeni. Gamepada też nie chcemy ściskać podczas podnoszenia. Założenie zakrywek całkowicie ten problem niweluje. Naprawdę, w mojej opinii jest to super świetny pomysł. W internecie istnieje mnóstwo opinii o tym, że urządzenie, przynajmniej w porównaniu do innych handheldów, jest przeogromne i mega ciężkie, że nie da się go trzymać w rękach. Problem tylko w tym, że komentarze te pochodzą od osób, które urządzenia nigdy w swoich rękach nie miały, więc czy jest to głupota internetu, czy obawy są rzeczywiście uzasadnione? OLEDowy Steam Deck waży 630 gramów, GPD minimalnie przekracza kilogram i według mnie nie robi to żadnej różnicy. Spróbuj trzymać ręce w tej pozycji przez 2 godziny. Tak, same ręce bez żadnego urządzenia. Oczywiste jest, że po kilku chwilach w tej pozycji odczuwa się zmęczenie i jeśli ktoś próbuje mi wcisnąć, że tak mogą siedzieć sobie ze Steam Deckiem, a że z GPT by już nie mogli, no to sorry, ale są to totalne bzdury. Jeśli mamy w fotelu podłokietniki, to bez względu na urządzenie i tak będziemy z nich korzystali. Mając przed sobą blat stołu, też z niego skorzystamy. Zabawne jest to, że leżąc na łóżku ze Steam Deckiem męczyłem się bardziej niż leżąc z GPD, a to z prostej przyczyny, bowiem bazę urządzenia możemy wygodnie oprzeć sobie o brzuszek, dzięki czemu od razu robi się wygodniej. Za to siedząc na wersalce często łapałem się na tym, że brałem jedną lub 2 podusie do podparcia, ale przecież dokładnie to samo robiłem ze Steam Deckiem, więc nie mogę się zgodzić z tym, aby komfort grania na GPD był realnie gorszy. Jest inaczej, owszem, ale że gorzej to wcale bym nie powiedział. Dodajmy do tego jeszcze ogromną przepaść, jeśli chodzi o rozmiar i rozdzielczość ekranu, to wyjdzie na to, że jeśli dać kilku osobom jedno i drugie urządzenie do przetestowania, to bardzo możliwe, że niemała część będzie preferowała właśnie GPD, chociaż to zależy jak się z nim siedzi lub właśnie leży. Prawdą jest, że boczki GPD są raczej śliskie i jeśli trzymamy urządzenie skierowane tak bardziej do góry, to chwyt potrafi zjeżdżać. Domyślam się, że dodanie takich specjalnych gripów znacząco poprawiłoby sytuację, ale jeszcze takich nie zamawiałem ani nie testowałem. Jak coś, to link dorzucę również do opisu. W kwestii wykonania nie mogę powiedzieć złego słowa. Całość jest solidna, nic nie trzeszczy, nic nie skrzypi, spód pokrywa ekranu, a nawet klawiatura nie ugina się pod naciskiem. Powiedziałem już wiele o budowie oraz komforcie, ale co siedzi wewnątrz? Testowane urządzenie dysponuje 32 GB pamięci RAM. Domyślne taktowanie ustawione było na 6400 megatransferów na sekundę, ale wchodząc do BIOSu łatwo możemy je podnieść na 7500, co jest bardzo istotne, bowiem pamięć ta jest współdzielona z układem graficznym. Mamy oczywiście kontrolę nad tym, ile pamięci RAM oddamy na rzecz pamięci VRAM. Jeżeli operujemy głównie w programie łakomym na pamięć RAM, za to nie opierającym się znacząco na układzie graficznym, to GPU możemy przypisać jedynie 512 MB. Za to jeśli w konkretnej grze lubimy mieć wyższej jakości tekstury i wyższą rozdzielczość, to możemy przypisać jej nawet 16 GB.
Tu mogę zdradzić, że na podstawie testowanych przeze mnie gier doszedłem do wniosku, że 24 GB pamięci RAM i 8 GB dla układu graficznego jest takim idealnie wyważonym podziałem. Okej, ale co to w ogóle za grafika? Za sprawne i energooszczędne generowanie FPS-ów odpowiedzialny jest zintegrowany z procesorem układ Radeon 780M. Na papierze potrafi być on mocniejszy od mobilnego GeForce'a GTX 1650 Ti, ale z kolei jest on słabszy niż RTX 2050. Tegoroczny model wyposażono w procesor Ryzen 8840U. Może i brzmi to dużo lepiej niż 7840U z roku ubiegłego, lecz tak naprawdę nie różnią się one znacząco. W zasadzie wszystko identyczne, za wyjątkiem mocy przetwarzania neuronowego. Wiecie, to wszystko związane z AI. GPD WinMax 2 w roku 2023 mógł pochwalić się jedynie 10 topsami jednostki NPU. W tym roku jest to aż 16 topsów. Wyższa wydajność o 60% jest nie do pogardzenia i z czasem powinno pojawić się więcej aplikacji oraz gier, w których można będzie to wykorzystać. Procesor z rodziny Hawk Point posiada też sprzętowe wsparcie akceleracji rozdzielania zadań na poszczególne wątki układu graficznego, co przekłada się na wyższą wydajność w grach. Niestety nie mam do porównania modelu z poprzedniego roku, ale pozwolę sobie przekazać Wam wnioski, do których doszedł autor kanału The Fox. Otóż przy ograniczeniu TDP do 10 W to nowy procesor wypada o około 10% lepiej. Przy 25W limicie różnica wydajności już spada do 5%, ale to wciąż na plus dla naszego nowszego układu. The Fox wspomina również o tym, że pomimo ustawienia tego samego TDP, nowszy procesor i tak konsumuje o około 7% energii więcej, co przekłada się na krótszy czas działania względem wersji z roku poprzedniego o jakieś 15 minut. No a skoro zahaczyliśmy o temat baterii, to już pójdźmy w tym kierunku. Producent podaje, że urządzenie zostało wyposażone w akumulator o pojemności 67 Wh. Po rozebraniu jak najbardziej mogę potwierdzić tę informację. Na swojej stronie producent podaje, że ta powinna wystarczyć na 14 godzin pracy biurowej, 6 do 8 godzin oglądania wideo w 1080p i na 5 godzin grania. Chyba warto te dane zweryfikować. Wszystkie gry będę testował na 50% jasności, z wyłączonym podświetleniem klawiatury oraz limitem mocy ustalonym na 24 W. Sztuka, którą testowałem, pozwoliła na 1 godzinę i 50 minut grania w Fortnite przy ustawieniach takich, jakie widzicie teraz na ekranie. Jednakże 1600p to totalny przesadyzm. Przy wciąż bardzo dobrze wyglądającym 1200p bateria wytrzyma na 2 godziny 2 minuty. Schodząc do 800p poszalejemy o minutkę dłużej. Ostatnio zacząłem grać też Fallouta 76 i choć jestem oddanym fanem całej serii, to jaki silnik Bethesdy jest, chyba każdy wie. Bateria wystarczała mi zwykle na około godzinę i 40 do 45 minut grania. Wiedźmin 3 pięknie zasysa cały zakres energii, na jaki tylko zezwolimy, ale na mapie czy w ekwipunku zauważalnie on spada. Niemniej w ten tytuł zwykle byłem w stanie pograć przez około godzinę i 55 minut. Możecie pomyśleć, że coś nie za długo, prawda? No ale są to przecież mocniejsze tytuły, które zasadniczo wykorzystują całą dostępną moc układu graficznego, ale jest przecież wiele innych ciekawych gier, które płynnie działają na dużo niższych limitach. Hades jest mega popularnym i bardzo wysoko ocenianym roguelike'iem. Przy 7 W pojawiają się chrupnięcia płynności, ale przy 8 mamy już stabilne 60 klatek. Oczywiście w 800p. Tym sposobem pogramy przez 4 godziny i 13 minut. Jeśli chcemy, to do utrzymania stabilnych 60 fps w rozdzielczości 1200p wystarczy tylko 1 W. Więcej, czyli 9 W. A to pozwala też na 3 godziny i 55 minut grania. 1600p to już takie lekkie szaleństwo, ale kto komu zabroni? Zwłaszcza, że do tego wystarczy 11 W. Na 10 też działa, ale pojawiają się czasami minimalne chrupnięcia. Tym sposobem skrócimy czas rozgrywki, ale wciąż nie jest źle, bowiem z moich testów wyszło 3 godziny i 26 minut zabawy. Sami widzicie, jak wszystko zależy od nadanych limitów mocy. Wiele gier retro, a nawet niektóre nowsze tytuły, takie zachowujące wciąż pixel artowy styl, w pełni zadowolą się 5 W, przez to czas grania ponownie się wydłuży. W związku z tym zaintrygowały mnie wyniki z Fortnite, przecież utrzymanie rozdzielczości 800p jest dużo mniej wymagające niż 1200, a tym bardziej 1600p.
a wcale się to jakoś nie przekłada na czas działania baterii. Przetestowaliśmy 8, 9, 11 i 24-watowe profile, czas w takim razie na coś pośredniego. Wciskając przycisk funkcyjnie wraz z Shiftem aktywujemy tryb cichy. Chłodzenie zwalnia do okolic 2300 i uwierzcie mi, że przy takich obrotach malutki wentylatorek jest praktycznie niesłyszalny. Zakładany jest też 15-watowy limit mocy. W ten sposób, czy to w 800 czy w 1200p pogramy nawet 2 godziny i 40 minut, ale wciąż po co tak marnować energię? Do utrzymania płynnej rozgrywki w 800p wystarczy nawet 10 W. W takim trybie czas zabawy wydłuża się nam o kolejną godzinę. Tak, Fortnite w pełnym komforcie i w 60 klatkach możemy grać przez 3 godziny i 40 minut. Niezmiernie podoba mi się fakt, że laptop ten pozwala na pracę również w bardziej wymagających aplikacjach. Będąc w trybie 15-watowego TDP z 50% jasnością ekranu, wyłączonym podświetleniem klawiatury i bez windowsowskiego oszczędzania energii, które co prawda włączyło się automatycznie przy 20%, bateria pozwoliła mi na 6 godzin i 57 minut pracy. Przez większość tego czasu korzystałem z 2 przeglądarek z kilkoma kartami otwartymi, ale również przyciąłem kilkadziesiąt gigabajtów surowek materiału wideo wraz z ich przesłaniem do chmury. Na czas obiadu przez pół godzinki odtwarzany był YouTube. Naprawdę nie wiem, jak bardzo trzeba by było się postarać, aby dobić do 14 godzin, o których wspomina producent. Firma pisze też, że wystarczy 20 minut, aby naładować urządzenie od 0 do 50%. Obawiam się jednak, że jest to totalna ściema. W przypadku testowanego urządzenia 20 minut uzupełniało baterię jedynie o 20, tak czasami do 22%. Oczywiście próbowałem kilkukrotnie, zaczynając test od 3, od 5, a nawet od 50% zarówno na włączonym, jak i wyłączonym urządzeniu. Przez to doprawdy nie wiem, skąd producent wytrzasnął tak optymistyczne informacje. Z tego co widzę, inni posiadacze tego urządzenia również poruszają ten sam problem, więc mój przypadek raczej nie wygląda na odosobniony. Nie podoba mi się też fakt, że układ nie przyjmuje 10 czy nawet 18 W ładowania. Mój 16-calowy Zephyrus Duo 16 z układem dedykowanym NVIDII i z większą baterią naładuje się nawet z takiego leciwego powerbanku, czy właśnie z gniazda USB-C w ścianie. Trwa to długo, owszem, ale działa. GPD ładowania z tego samego źródła odmawia, a szkoda. Całe szczęście ładowarka do ciężkich nie należy. Wraz z oryginalnym przewodem jest to zaledwie 170 gramów. Nim porozmawiamy o wydajności w grach, muszę wyjaśnić to, dlaczego testy wykonywałem właśnie na 24 W. Furmark imituje najgorszy możliwy scenariusz i najwyższe obciążenie procesora graficznego. Jest to syntetyk, ale niektóre gry zbliżają się do niego temperaturami i obciążeniem. Widzimy, że przy 23W TDP maksymalna temperatura zatrzymała się na 87,5 stopnia Celsjusza. Tutaj klatki są już mniej ważne, ale powiedzmy, że tych mamy 33. Podnosząc limit mocy do 24 W, Furmark pokazuje już 34 FPS, a temperatura maksymalna nie przekracza 89,8 stopnia. 25 W to takie pograniczenie throttlingu, FPS-owo bez zmian, dalej 34, ale układ oscyluje w okolicach 94,5 stopnia w pomieszczeniu, w którym panuje temperatura 23 stopni. Jednak testy wykonywałem w okresie letnim i chwilę po zamknięciu okna obserwujemy temperaturę dobijającą do 95,2 stopnia z jednoczesnym spadkiem klatkarzu. Tym bardziej kolejny 28W profil ma jeszcze mniej sensu. Temperatura szybko dobija pod 96 stopni, przez to throttling przejmuje kontrolę, mocno odcinając moc. Raz jest 28, raz 24 i klatkarz jest już totalnie niestabilny. No fajnie, już coś wiemy, ale zweryfikujmy te odkrycia z prawdziwym, grywalnym tytułem. Cyberpunk 2077 na presecie przygotowanym pod Steam Decka, lecz skoro chcemy sprawdzić, gdzie leży limit, to przeprowadzę benchmark w rozdzielczości natywnej. Widzimy, że wydajność na 24 W jest wyższa niż na 23. Wydaje się to być dość oczywiste. Jednakże 25W limit zamiast ponownie podnieść ilość klatek, to już doprowadza do lekkiej regresji. Jest to dość ciekawe zjawisko, bowiem układ miał jeszcze 7 stopni od temperatury krytycznej. Aczkolwiek zwróćcie uwagę, że uśredniony zegar taktowania procesora wyniósł wtedy 2979 MHz i jeśli zestawimy tę wartość z przebiegiem testu na 24W profilu, to zauważymy, że ten miał już 3027 MHz. Różnica niby marginalna, a jednak na FPS, co by nie było, się przełożyła.
W normalnych warunkach tak drobną różnicą nawet nie zawracałbym Wam gitary, ale zależało mi tutaj na odnalezieniu takiego idealnego profilu, zapewniającego jednocześnie najwyższą wydajność, nie zmieniając tej dodatkowej energii w bezsensowne ciepło. W końcu jest to urządzenie pracujące na baterii i kwestia nawet 1 W przekłada się w końcu na kilka minut pracy. Dlatego jeżeli podoba się Wam to, jak podchodzę do tworzenia swoich materiałów oraz jak dokładnie wykonuję testy, to pamiętajcie zostawić taktyczną łapkę oraz komentarz poniżej. Omówmy jeszcze dwa pozostałe wyniki. 28W profil wypada minimalnie gorzej niż 23W. Niby bez sensu, ale jeśli pokażę Wam, że przy 28W temperatura dobijała 95 stopni, to już zrozumiecie, że dochodziło do throttlingu, odcinając moc co kawałek. Przy 30W to już wszystko leci na łeb, na szyję. Stare polskie powiedzenie brzmi: co za dużo, to i świnia nie zeżre. Dlatego sam fakt, że możemy tutaj ustawić sporo wyższy limit mocy, wcale nie oznacza, że jest się czym w ogóle zachwycać, bo tym sposobem najwyraźniej niczego nie zyskujemy. No chyba, żebyśmy wymienili pastę termoprzewodzącą na coś lepszego, na przykład na zmiennofazowy materiał od Honeywell. Jeżeli chcesz zobaczyć takie testy, to napisz o tym w komentarzu i subskrybuj, aby go nie przegapić. Teraz to, na co wszyscy czekali. Mowa oczywiście o testach wydajności w grach. Gry retro, indie czy typowo lżejsze nie stanowią dla urządzenia najmniejszego problemu, dlatego omówimy kilka większych produkcji, zaczynając od Assassin's Creed Valhalla. Zaskakujące jest to, że nawet na ustawieniach średnich w 1200p jak najbardziej da się kulturalnie grać. Do takiej produkcji 58 klatek jak najbardziej wystarczy. Schodząc do 800p mamy aż nadto FPS-ów i wtedy można by było skorzystać nawet z presetu wysokiego. Cyberpunk 2077 mierzyłem na wielu różnych profilach energetycznych, ale tutaj przedstawię Wam wyniki dla samego 24W profilu w 3 rozdzielczościach. Bez wątpienia 800p jest właściwym rozwiązaniem, ale gdyby jeszcze poluźnić odrobinę z niektórych detali, wrzucając FSR w tryb wydajności, to 1200p mogłoby być nawet całkiem grywalne. Weźmy teraz na tapet typowo konsolowy tytuł. God of War to produkcja, która wygrała cały szereg nagród, w tym zwyciężyła w plebiscycie na grę wszechczasów, więc nawet jeśli nie zaliczacie się do fanów gatunku, to i tak uważam, że warto się przełamać. Techniczny problem polega na tym, że w ustawieniach nie ma opcji pełnego ekranu, więc aby pograć na GPD w rozdzielczości niższej niż natywne 2560x1600, trzeba by było zmienić rozdzielczość w systemie, co jest, nie ukrywam, że dość upierdliwe. Zamiast tego skorzystam tutaj z opcji upscalingu. W trybie wydajności obraz renderowany jest realnie w 800p, w trybie maksymalnej wydajności w 534p i to już nam daje całkiem przyjemną rozgrywkę. W trzeciej odsłonie Wiedźmina ostro nie poszalejemy. Powiedziałbym, że powyżej 800p no nie ma się co tutaj zapuszczać. Ustawienia minimalne wyglądają zbyt paskudnie, za to średnie już całkiem i ze wsparciem technologii XeSS w trybie zrównoważonym możemy liczyć na średnie 51 klatek na sekundę. Za to niezwykle przyjemnie pogramy tutaj Fortnite'a i to bez względu na rozdzielczość. Ustawienia zalecane przez profesjonalnych graczy, czyli performance z polem widzenia oraz teksturami ustawionymi na epickie. Nawet w 1600p GPD jest w stanie trzymać uśrednione 140 klatek. W 1200p obraz wciąż jest ostry jak żyleta, a do tego FPS-y oscylują powyżej 160, aż szkoda, że ekran w tym urządzeniu ma zaledwie 60 Hz. Chociaż z drugiej strony, skoro mamy aż tyle FPS-ów, to warto skorzystać z możliwości obniżenia TDP. Zobaczcie, że nawet przy 8 W jak najbardziej da się elegancko pograć w tę produkcję. Spauzujcie teraz, jeśli chcecie się przyjrzeć, bo kolejna plansza pozbawiona jest kilku pozycji, a pokazuje ona tylko te profile, które przetestowałem też pod względem czasu działania na baterii. Widzimy, że do 1200 i 800p po prostu nie ma sensu używać 24W profilu. Jednak obcinając ilość energii odpowiednio do 15 czy nawet 10 W, wciąż gramy powyżej szybkości odświeżania matrycy, a znacznie zyskujemy na czasie działania baterii. Warto spauzować i naprawdę dobrze się przyjrzeć temu, co się tu dzieje. My jednak idziemy dalej. Otóż bez wątpienia GPD WinMax 2 to niezwykle ciekawe urządzenie o przeogromnym potencjale zastosowania. Jego moc obliczeniowa przekracza możliwości niejednego kilkuletniego desktopa, a jednocześnie jest to o wiele bardziej poręczne urządzenie od 99% laptopów znajdujących się obecnie na rynku. Dodajmy do tego wbudowany kontroler i otrzymujemy coś naprawdę ultra wyjątkowego. Choć wspominałem o porcie Oculink, to nie wyjaśniłem, że możemy podłączyć przez niego niedrogą przystawkę wraz z dowolną, nowszą czy starszą kartą graficzną.
Takie rozwiązanie wymaga dodatkowego zasilacza dla samej karty, przez co potrafi ono być mało eleganckie. Co ciekawsze, w swojej ofercie producent posiada też dedykowane, kompaktowe urządzenie nazwane GPD G1. Takie zgrabne pudełeczko, które możemy wrzucić do plecaka, a już znacząco poprawia ono wydajność tego zestawu do poziomu odpowiadającego mocy desktopowej karty RTX 4070. Na pochwałę zasługuje tu też możliwość instalacji modułu 4G, ale to, co najbardziej mi się podoba w tym małym i zgrabnym urządzeniu, to prostota rozszerzenia pamięci stałej. Wystarczy jedna śruba, podniesienie jednej plastikowej pokrywki, aby dostać się do gniazda M.2 w rozmiarze 2230. Możemy tutaj wrzucić dodatkowy 2TB nośnik SSD i choć urządzenie przychodzi już z preinstalowanym 2TB nośnikiem, to ten ukryty jest we wnętrzu. Niemniej wymiana tego też nie stanowi najmniejszego problemu. Jest on już w standardzie 2280, czyli tym częściej spotykanym i na ten moment możemy go wymienić chociażby na 4TB odpowiednik. Dodajmy do tego 2TB kartę SD i taki maluszek może pomieścić łącznie nawet 8TB przestrzeni dyskowej. Totalne szaleństwo. Więc jak widzisz, urządzenie to ma całe mnóstwo pozytywów, a jeśli do tej pory rozważałeś zakup Steam Decka, to pamiętaj, że uruchomisz na nim tylko gry ze Steama, o czym wiele osób zdaje się zapominać. Przecież mamy mnóstwo świetnych gier z rozdawnictwa na Epiku, GOG-u, w sklepie Ubisoft czy na Blizzardzie, ba, nawet sam Fallout 76 był za darmo w Microsoft Store, ewentualnie wciąż można go kupić za około 4 zł na stronie GG Deals, gdzie Steam za tę samą produkcję życzy sobie 170 zł. Tak więc może i Steam Deck na papierze wydaje się być tańszy, ale jest też o wiele mniej funkcjonalny i z czasem, gdy będziemy zmuszani do zakupu gier tylko i wyłącznie na platformie Steam, różnica w cenie może odegrać mniejszą rolę. No i musimy też pamiętać o tym, że nie wszystko na Steamie jest dostępne. Co jeśli okaże się, że GTA 6 przez pierwszy rok będzie dostępne tylko w sklepie Epic? Takie akcje już się przecież zdarzały, dlatego uważam, że naprawdę warto solidnie przemyśleć wybór urządzenia, na który się decydujemy. Natomiast porozmawiajmy teraz o wadach. Wymieniłem już kilka różnych kwestii, które niespecjalnie do mnie przemawiały, ale kolejna rzecz, która mnie irytuje, to bardzo nieprecyzyjny czytnik linii papilarnych. Ten tutaj częściej nie działa niż działa. Średnio powiedziałbym, że z 40% sukcesem. W ogóle te dwa porty USB są do góry nogami, co bywa mylące. Kolejną kwestią są refleksy na ekranie. Powłoka typu glossy może i poprawia postrzeganą jakość oraz kontrast, ale odbicia często są trudne do przetrawienia. Już nie wspominając o fakcie, że naprawdę chciałbym tutaj OLEDowy, co najmniej 90 Hz wyświetlacz z obsługą technologii VRR. No ale to może w kolejnej generacji. Jednak przy tak przytłaczającej ilości zalet to tyle co nic. Mogę śmiało powiedzieć, że GPD WinMax 2 niesamowicie mnie zaskoczył. Podłączając do niego zewnętrzne monitory, klawiaturę, myszkę, system audio, a może nawet zewnętrzną kartę graficzną, z powodzeniem może on zastąpić niejednego desktopa, jednocześnie będąc niemal idealną, przenośną konsolą do gier. Muszę się wam też przyznać, że od kilku lat gram coraz mniej, ale GPD na nowo pozwoliło mi odkryć to, jak wiele przyjemności potrafi sprawić dobra gra. Diablo 4 zakupiłem w dzień premiery, ale nie miałem na nie nigdy czasu. Za to leżąc sobie gdzieś z GPD potrafię się zrelaksować i zapomnieć o całym Bożym świecie, a jest to coś, co każdemu z nas czasem by się przydało. Dlatego zasługuje na moją szczerą rekomendację. Urządzenie najłatwiej kupić na stronie geekbuying.pl i to właśnie z tego sklepu mam testowaną sztukę. Możliwość płatności kartą lub PayPalem, darmowa wysyłka wraz z 12-miesięczną gwarancją. Jak najbardziej zachęcam do sprawdzenia aktualnej ceny w linku znajdującym się w opisie i w przypiętym komentarzu. Bardzo możliwe, że znajdziecie tam też kupon promocyjny, który obniży cenę urządzenia. Dlatego jak najbardziej zachęcam sprawdzić. Jeśli spodobał Ci się ten materiał, to koniecznie zostaw lajka, komentarz oraz odwiedź moją stronę techmaniahd.pl. Dzięki intuicyjnemu menu na pewno odnajdziesz tam kolejne inspirujące Cię materiały.